No. Dziadek! Niech się pobawi. Teraz przez 15 minut nic nie jedzie. No co pan robi? Ty mój słodki aniele, ja piję tylko w niedzielę. Dziadek, puść ją! Puść ją! Sorry. Spoko. Ach ty mój słodki aniele, ja piję tylko w niedzielę. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Błażej Hrabkowicz. To jest kolejne spotkanie z twórcami w konkursie filmów mikrobudżetowych. Festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni zazwyczaj odbywa się we wrześniu, teraz odbywa się w grudniu, ale dzisiaj może nam się uda wytworzyć trochę atmosfery lata, ponieważ porozmawiamy z twórcami filmu Każdy ma swoje lato. Są z nami reżyser i współautor scenariusza Tomasz Jurkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Współautor scenariusza Piotr Janusz. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Aktorzy i aktorki. Nikolas Przygoda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Anita Poddębniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Grzybowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sandra Drzymalska. Dzień dobry. Dzień dobry. I producentka Magdalena Sztorc. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo są tutaj z nami. Zacznę od pana Tomasza, reżysera. Skoro każdy ma swoje lato, jak głosi tytuł filmu, czy ta historia wzięła się z jakiegoś lata, które pan doświadczył, które pan zna, a może gdzieś geneza tego filmu leży gdzie indziej? Nie, to raczej nie jest historia autobiograficzna, aczkolwiek ona dzieje się w miejscu, w którym mieszkałem, z którego pochodzę, w Trzebini. I tak naprawdę chyba założenia scenariuszowe były takie, żeby napisać najpierw film o dojrzewaniu. Ponieważ to był też mój pierwszy film, wydawało mi się, że właśnie logiczne jest umiejscowienie akcji tutaj w takim środowisku, które znam jak najlepiej. No i stąd właśnie wzięło się to małe miasteczko, a małe miasteczko no to właśnie Trzebinia, czyli konkretne to miejsce skąd pochodzę. A zainteresowanie tym tematem dojrzewania, bo to jak sam pan powiedział, to jest pana pierwszy film, w związku z czym no jakby dosyć istotna, debiut jest zawsze dosyć istotny. Czy dojrzewanie było jakoś przedmiotem pana zainteresowania wcześniej jako temat, czy teraz jakoś się pojawiło niedawno w kontekście właśnie tego filmu? Nie wiem, chyba to nie. Gdzieś trzeba by się cofnąć tak naprawdę 10 lat temu, kiedy pierwszy pomysł na ten scenariusz powstawał i tam jakoś mi się wydawało naturalne, że w momencie, kiedy nie mam jeszcze tak za bardzo nic do opowiedzenia, no to mogę opowiedzieć coś o takim stanie, który gdzieś tam już znam i przez który przyszedłem. Więc chyba stąd to dojrzewanie. Więc z jednej strony ta Trzebinia, a z drugiej strony, jak rozumiem, uznał pan, że przy debiucie warto czerpać z doświadczenia takiego osobistego, nawet jeżeli to nie jest autobiograficzna historia, to z czegoś, co pan doskonale zna. Tak, myślę, że tak. Panie Piotrze, zwracam się do współscenarzysty Piotra Janusza. Jak to wyglądało z pana perspektywy jako współautora scenariusza, w sensie, czy ten temat dojrzewania też tutaj u pana wziął się z czegoś osobistego, z czegoś, co pan dobrze znał, czy jakoś od innej strony pan do tego motywu podszedł? No, jako człowiek już nie najmłodszy, sprawę dojrzewania mam za sobą.
A to wie pan, to nie zawsze metryka na to wskazuje, więc gratuluję. Ale faktem jest, że temat dojrzewania jest tematem, który fascynuje każdego, również mnie. Mhm. Ale jakby to nie temat zaważył o tym, że włączyłem się do tego projektu, lecz reżyser, którego znałem, którego znałem wrażliwość i bardzo ceniłem. Kiedy Tomasz zaprosił mnie do tego projektu, on był w jakiejś mierze nie tyle gotowy, co przygotowany w zarysie. Moim zadaniem jako współscenarzysty było podążać śladami reżysera i jego wrażliwości i zrobić tak, żeby ten scenariusz był najlepszy, jaki potrafię napisać razem z Tomkiem. Czy to się udało, nie wiem. Mhm. Czyli rozumiem, że pan w pewnym sensie widział swoją funkcję jako kogoś, kto ma wnieść świeże spojrzenie do tego tekstu, ale w zgodzie z wrażliwością reżysera, tak? No bo rozumiem, że jakby pana spojrzenie zewnętrzne było tutaj jakoś potrzebne, skoro został pan zaproszony. Tak, to znaczy ja tak w ogóle pojmuję pracę reżysera jako pracę służebną dla innych artystów. W sensie scenarzysty. Pracę scenarzysty jako służebną, bo gdyby ona miała być niesłużebna, to scenarzyści powinni pisać książki. Scenariusz byłem nieskończonym ze swojej natury i ono się staje dopiero ciekawym, może się stać, jeżeli inni artyści wezmą go na swój warsztat. Dlatego to nie jest wyjątkowe, tylko taka jest moja postawa jako scenarzysty, który nie ma ambicji narcystycznych jako autora dzieła. Scenarzysta nie jest autorem filmu. Ten temat dojrzewania oczywiście nam się od razu tutaj pojawił, bo w kontekście tego filmu jest bardzo istotny, jeśli nie najważniejsze. U ciebie dojrzewanie to jest sprawa bardziej świeża niż w przypadku pana Tomasza czy pana Piotra, ale powiedz, czy ten temat rzeczywiście dojrzewania był dla ciebie tutaj istotny, interesujący, czy w jakikolwiek sposób czerpałeś z własnych doświadczeń, a może z innych filmów i jak przeczytałeś ten scenariusz, jak zacząłeś jakby już pracę nad tym filmem, jak postrzegałeś swojego bohatera? Co cię w nim najbardziej zainteresowało? Powiem tak, generalnie przy pracy nad tym filmem, ogólnie nad scenariuszem, to zawsze często spotykaliśmy się z reżyserem, z Sandrą Drzymalską na omówienie całego scenariusza. No i gdzieś tam jak czytaliśmy sobie ten scenariusz, to jakby chcieliśmy go jak najbardziej dopracować, jakby jak to ma mniej więcej wyglądać na planie. Z własnych doświadczeń chcieliśmy jakby pokazać swoje jakby takie zachowania, które byśmy mogli zagrać w tym filmie. Gdzieś tam na przykład Sandra Drzymalska gdzieś tam poprawiała mnie, za to też dziękuję, bo nie zawsze jakby miałem dobry pomysł jakby w kontekście zachowania na te czasy do jakby czasów, gdzie mniej więcej film się odbywa. No i co? No, gdzieś tam się z prywatnych doświadczeń też brały te niektóre sceny i jakby zagrania aktorskie. No i co? Myślę, że nie wiem jak zakończyć tą odpowiedź, no ale myślę, że ogólnie film wyszedł jakby bardzo realistycznie i ciekawie, także tyle. A jak tak, bo jeszcze tylko dopytam o tego Mirka właśnie twojego, czy jak gdzieś czytałeś scenariusz, czy właśnie gdzieś sobie wyobrażałeś tego bohatera w głowie, to właśnie co głównie cię w nim uderzyło? Gdzie znalazłeś taką, nie wiem, cechę, czy coś takiego, co sobie pomyślałeś, okej, to jest chyba Mirek, chyba w ten sposób powinienem to zrobić? Najprostsza odpowiedź to będzie, że po prostu musiałem odwrócić totalnie samego siebie, czyli 180 stopni jakby prawdziwego Nikolasa Przygoda, czyli mnie. Jakby totalnie inne zachowania mieliśmy i jakby pod tym kątem strasznie ciężka była dla mnie ta rola, ponieważ no, gdzieś tam jakieś swoje naturalne zachowania musiałem jakby totalnie odwrócić i były dla mnie no ciężkie, ponieważ no ja też z reguły nieśmiały nie jestem, a Mirek taki, tym bardziej w kontaktach z dziewczynami zawsze się dogadywałem i tak dalej, a tam gdzieś on jest taki nieśmiały,
gdzieś tam próbuję właśnie zamiast bezpośrednio podejść, to gdzieś tam przez dziadka właśnie zagadać, coś tam podziałać. No i co? No i niektóre właśnie takie zachowania, właśnie takie ciche, bardziej grały wzrokiem niż też samym tekstem, nie? Więc tak jakby no staram się wrócić totalnie siebie. Gdzieś tam gdy graliśmy, to wiecie, jak idę na plan, to muszę jakby totalnie zmienić swoje myślenie, że ej, nie jestem Nikolas Przygoda, odwracam się i musiałem się być bardzo skupiony na planie. Rozumiem. To jest, dużo mówimy o dojrzewaniu, co oczywiście jest domeną młodości, ale to jest też historia wielopokoleniowa i myślę, że w tym też jej siła. Do pani Anity Poddębnik teraz się zwrócę. Pani bohaterka jest, dla mnie przynajmniej jak oglądałem ten film, o tyle ciekawa, że ona ma bardzo takie wyraziste przekonania i gdzieś na tych przekonaniach i też jakieś niespełnienie, jakiś brak i zastanawiam się, czy pani podobnie myślała o tej postaci, a może jakoś w jakiś inny sposób. No tak, no podobnie. No, na pewno to nie jest jednoznaczna postać, jest to złożona postać, prawda? Że no, jest to osoba, która nie miała łatwo w życiu. Jest jakoś tam przywiązana do tej swojej oazy, do tego swojego kościoła, do organów i tak dalej, no ale gdzieś tam w środku jakieś pragnienia są, no bo każdy ma swoje pragnienia. Więc to tam akurat w tym filmie strzela, prawda? że ona to poczuła i się stało jak się stało. No tak, no to nie jest prosta postać, moim zdaniem. To była skomplikowana postać dla mnie też. A dlaczego była skomplikowana? W sensie właśnie dlatego, że była tak złożona, czy też podobnie jak Nikolas musiała pani troszkę jakby odnaleźć w sobie rzeczy, w których pani w sumie nie ma tak na co dzień? Wie pan co, no ja jestem aktorką i to nie jest tak do końca, że my szukamy tego, co mamy na co dzień, prawda? Bo jak się podchodzi do tworzenia postaci, no to pewnie, że się szuka w sobie, ale gdzieś tam ona przychodzi do nas i my wtedy ją gdzieś tam w sobie odnajdujemy i ona wtedy jest już. To trudno wytłumaczyć, ale to nie było tak, że ja musiałam się przełamać, bo ja taka nie jestem. Myślę, że taka jestem, że w jakimś sensie taka jestem, że wszystko, co tam grałam, czy z tej, czy z tamtej strony, no to jest we mnie, prawda? No ale to oczywiście to się konstruuje postać, konstruuje się dramaturgię całej postaci, idzie się za scenariuszem, za reżyserem, no to takie dosyć skomplikowane jest, bo to jest jakiś proces, prawda? I to był proces i ten proces też dzięki temu, że z Tomkiem mieliśmy trochę tych prób, no to on mógł dojrzewać, prawda? Ja też musiałam się uczyć grać na organach. Więc miałam też trochę takich zadań technicznych, że tak powiem. No. Do pana Macieja Grzybowskiego teraz się zwrócę. Mam oglądając ten film, miałem takie poczucie, że to naprawdę, to zadanie, które pan dostał i pana postać, to naprawdę nie jest łatwe do zrobienia, ze względu na to, że pan właściwie nie ma dialogów w tym filmie. Nie ma za bardzo takiej werbalnej komunikacji między pana bohaterem a innymi postaciami. I tym bardziej, tak jak Nikolas wspomniał o graniu wzrokiem, no to tym bardziej jakby chyba w pana przypadku trzeba było troszkę innych środków użyć niż taka komunikacja po prostu słowna, więc bardzo jestem ciekaw, jak właśnie pan sobie tę rolę jakoś skonstruował w głowie i we współpracy z panem Tomaszem, z reżyserem. Może zacznę od tego, że mam trochę inny pogląd na dojrzewanie. To znaczy, ja uważam, że dojrzewanie nigdy się nie kończy. Dojrzewanie jest powtarzalne stale. Każdy jak gdyby ten jakiś element, czy też czas jakiegoś dojrzewania kończy się, jak zresztą prawdziwe dojrzewanie, owocowaniem. Czyli dojrzewa się, powstaje owoc i dojrzewa się do kolejnego.
I na pewno tutaj to zadanie to było poszukiwanie tego owocu. Czy to jest proste, czy to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to jest trudne. Wszystko jest trudne, aż do momentu, kiedy się człowiek czegoś tam nie nauczy w tym. No. To na pewno wymagało ode mnie nauczenia się. Znaczy wejścia w inny świat troszeczkę. Jestem gadatliwy, prywatnie raczej, więc bardzo dobrze mi robiło, że nic nie mówię. No, poszukiwanie, no to było ciekawe. Ciekawe i wciąż się potykałem. Tutaj Tomasz miał trochę ze mną, podejrzewam, kłopotów. Co chwilę kazał mi czymś nie ruszać, głównie wargami. Ale to była wspaniałe lato moje. Naprawdę czułem się tam świetnie. W sensie jakby takim kontaktów międzyludzkich. Bo to trzeba powiedzieć, że tam atmosfera pracy była dla mnie wspaniała. Oczywiście były niebezpieczeństwa, jak scena z Nikolasem, kiedy mnie golił. I pociął trochę. No ale co zrobić? To jest ryzyko zawodowe. Dzisiaj oglądałem to po raz któryś z rzędu i mówię, kurczę, rzeczywiście niebezpieczny zawód wybrałem. No ale na szczęście... Ale nie oddałbym też bardzo ważnej sprawy. Uwielbiam towarzystwo kobiet w życiu, a kobiety w tym filmie były fantastyczne. I właśnie do jednej z kobiet, z aktorek, które grają w tym filmie, a której jeszcze nie zadałem pytania, teraz się zwracam, Sandra Drzymalska. Sandra, twoja postać bardzo łatwo, myślę, przy innym podejściu i reżyserskim, i scenariuszowym, i aktorskim, mogłaby wpaść w stereotyp, a jednak mam wrażenie, że udaje się w tym filmie tego uniknąć. I zastanawiam się, czy gdzieś właśnie miałaś to w głowie, że właśnie to jest postać, której no nie można pozwolić właśnie w pracy też z reżyserem przy tym filmie, żeby ona ugrzęzła w stereotypie i co jakby masz wrażenie, że wniosłaś z siebie do tej postaci? Mówisz o stereotypie rozwiązłej dziewczyny? No na przykład, tak, ale na przykład tak, że bardzo łatwo mogłoby to skręcić w tę stronę. Na szczęście tak nie jest, bo rzeczywiście udaje się ją wypełnić, mam wrażenie, różnymi niuansami. No tak, ja zazwyczaj jak tworzę postać, to skupiam się na tym, żeby ona była... Boże, widzę siebie na całym ekranie. Żeby ona była... My ciebie też, spokojnie. Żeby ona była wielowymiarowa i jeśli coś jest zapisane w scenariuszu lub jest jakąś taką jedną charakterystyczną jej cechą postaci, to ja próbuję i staram się też odwrócić ją w taki sposób, aby ona miała też te cechy zupełnie odwrotne, bo wtedy to się robi ciekawe i jeśli ona jest wypełniona w środku jakąś ogromną czułością, wrażliwością i empatią, a przykrywamy to zupełnie czymś innym, nawet negatywnym, no to ta postać jest wielowymiarowa, jacy są ludzie. My nie jesteśmy albo źli, albo dobrzy, albo nie wiem, szczęśliwi, albo smutni. Nie jesteśmy zero-jedynkowi. I ja tak zazwyczaj tworzę postać, żeby ona miała wiele emocji, wiele różnych cech, aby też w danej sytuacji zachowała się różnie, bo tak naprawdę my nigdy nie wiemy, jako ludzie nie wiemy, jak zachowamy się w sytuacji, w którą jesteśmy wsadzeni. I ja tak staram się konstruować postać. Nigdy też, nie mówię też o obronie postaci, bo ja na przykład lubię grać negatywne postacie bardzo. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. I też nie staram się na siłę ich bronić. Ja je staram się bardziej uczłowieczyć.
jeżeli tak się w ogóle mówi. A jeśli chodzi o tę bohaterkę, to ona była dla mnie jakąś taką pogubioną nastolatką. Ja znam parę takich dziewczyn, nawet więcej niż parę znałam, jak byłam ja nastolatką. I jakieś było to dla mnie dosyć trudne ją zrozumieć. My mamy różne momenty w życiu i różnie się zachowujemy, tak jak Maciek powiedział, my cały czas dojrzewamy i ja nawet sama po sobie wiem, co się we mnie zmienia, które doświadczenia robią zupełnie coś ze mną w środku, co spotykam na swojej drodze, też ludzi i co życie mi daje, więc tak. Już się trochę pogubiłam, co ja mówiłam. Przepraszam. Nie, nic nie szkodzi. To była bardzo pełna i wyczerpująca odpowiedź. Magda Sztorc też jest z nami, producentka tego filmu. Dużo już tutaj, Magda, padło i ze strony reżysera, i scenarzysty, i aktorów, aktorek na temat tego filmu i jakby jego takiego rdzenia, którym jest to dojrzewanie i ta historia właśnie w tym małym miasteczku. Co ciebie jako producentkę w tym projekcie złapało? W sensie, co cię chwyciło, że sobie pomyślałaś, ten film warto zrobić i chcę wziąć w tym udział? Więc tak, oczywiście chęć w ogóle robienia filmu i kina, to na pewno. Nadal jestem na początku drogi i jakby zrobienie filmu w priorytecie w programie tych mikrobudżetów to było dla mnie coś. Ale przede wszystkim myślę spotkanie z Tomkiem i Tomka znałam już od paru lat, znałam jego krótkie metraże i też kiedy myślę o zrobieniu filmu i dostaję tekst, to też dostaję eksplikację reżyserską, gdzie jest taka motywacja, dlaczego ktoś ten film chce zrobić. I w przypadku Tomka, no to jest taki, co ja też bardzo lubię w kinie, to że wyszliśmy poza Warszawę, poza duże centrum, czyli zrobiliśmy film w mniejszej miejscowości na prowincji, w Trzebini, w prawdziwym, zastanym miejscu, w którym Tomek się wychował, z którym miał prawdziwą relację. Ja sama też pochodzę z takiego mniejszego miasta. Też razem z Tomkiem i z Januszem pracowaliśmy wspólnie nad samym. Jest bardzo ciekawe w tej pracy, w ogóle taka praca rozwoju scenariusza, w tym cały development, który wiąże się z projektem. I jeśli chodzi o Tomka, to w ogóle to, co mnie ujmuje w tym, co on robi, to też ta empatia, która jest obecna w tym filmie i to, z jaką czułością on się odnosi do swoich bohaterów i jak buduje te relacje. To, jak ten bohater właśnie jest pełen sprzeczności i jak każdy z tych bohaterów w tym filmie tak naprawdę dojrzewa. I jak wiele oni sobie gdzieś potrafią dać na sam koniec, kiedy przejdą razem całą historię tego wakacyjnego spotkania z Agatą, która jakby troszeczkę robi zamieszanie w tej całej rodzinie. Także tak, i też bardzo przyglądałam się tym postaciom kobiecym. Mocno, powiem, walczyłam o Agatę. I takie osoby już w dojrzalszym wieku, to właśnie postać matki była taką elektryzującą rzeczą w tym filmie. Od razu do mnie zadzwoniła, utożsamiła się z tym, że ta matka o siebie też zawalczyła, o taki moment dla siebie, o to, że przełamała pewne bariery. No, więc bardzo uwielbiam sceny erotyczne, które zrobiliśmy w tym filmie. Uważam, że brakuje takiego podejścia też do cielesności i do seksualności w kinie. Także no, na wielu poziomach było to dla mnie ciekawe. I to, że mogliśmy to zrobić ze skromną ekipą i tak jak też powiedział Maciej, no, dla mnie samo to, że byliśmy tam razem jako zespół, drużyna, to też było dla mnie wyjątkowe lato. Ten temat cielesności i seksualności, o którym powiedziałaś, to jest też dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy w tym filmie i do niej, myślę, że do niej jeszcze za chwilę wrócimy, ale najpierw zobaczmy jeszcze jeden fragment filmu Każdy ma swoje lato.
wygląda jak mięso. No. To był fragment filmu Każdy ma swoje lato. Rozmawiamy z jego twórcami. Pani Tomaszu, trochę chciałbym pociągnąć właśnie ten wątek, o którym Magda już powiedziała przed chwilą, czyli tej cielesności, seksualności i zmysłowości, nie tylko w odniesieniu do młodych bohaterów i bohaterek tego filmu, ale może zwłaszcza w kontekście właśnie tej dojrzałej seksualności, bo mam wrażenie, że tego wciąż jest bardzo mało w kinie i myślę, że pana film właśnie jest wartościowy także pod tym względem. I o to też chciałem zapytać, o ten wątek i jak bardzo on był istotny dla pana. Znaczy, to trochę było tak, że sceny, które tam są, sceny erotyczne, no, wyniknęły z tematu filmu. Generalnie jeśli chodzi o sceny erotyczne, to jest tak, że uważam, że często one są gdzieś tam nadużywane w kinie i często gdzieś tam niczemu nie służą. Natomiast po pierwsze sobie musiałem takie postawić pytanie, czy te sceny, które chcemy zrobić, to czy my naprawdę ich potrzebujemy, czy one nie są jakimś tam nadużyciem dla aktorów, dla tych postaci, dla tej historii, czy nie są gdzieś tam atrakcją tylko samą w sobie. No i takie sobie pytanie zadałem. Wyszło mi, że jednak wszystkie sceny, które tam są bardzo potrzebne, no bo opowiadają coś więcej na temat bohaterów, a też wiążą się z takim tematem, który wydaje mi się, że jest drugim ważnym tematem tego filmu, czyli takim lękiem przed okazywaniem uczuć i nasi bohaterowie w pewien sposób gdzieś tam się przełamują, jeśli chodzi, i to nie, akurat nie zawsze to jest związane z seksualnością, ale generalnie jest tam też taki temat. Więc wyszło na to, że te sceny gdzieś tam musimy zrobić, ponieważ ja ich tam nigdy wcześniej nie robiłem. Miałem tam jeden epizod w spektaklu telewizyjnym, ale tam niezbyt dobrze się przygotowałem. No to wiedziałem, że do tych scen się musimy wszyscy jakby dobrze przygotować. Najpierw dzwoniłem do takich reżyserów, których znam, którzy takie sceny w swoich filmach mieli i pytałem ich o jakieś patenty, że tak powiem. No i potem jakby przede wszystkim poprosiłem aktorów, spytałem, czy to jest możliwe, czy oni mogą w tych scenach brać udział. No i też jakby dramaturgicznie wyszło, że one po prostu wszystkie są potrzebne. No i potem staraliśmy się wspólnie najpierw z aktorami przepróbować, później omówić jeszcze dobrze z autorką zdjęć, która dzisiaj tutaj nie jest obecna, Weroniką Bilską. No i zrobić je w ten sposób, żeby nie chodziło tylko właśnie o seks, tylko żeby chodziło o coś więcej. O jakiś rodzaj tutaj zajrzenia głębiej w tych bohaterów, co oni tak naprawdę skrywają, czego oni się boją i na czym gdzieś tam im zależy. Mhm. Panie Piotrze, czy ten lęk przed okazywaniem uczuć, lęk przed bliskością, o którym pan Tomasz teraz powiedział jako o drugim ważnym temacie tego filmu, to był też ten wątek, za którym pan szedł, pracując nad tym scenariuszem? Znaczy bez wątpienia tak. Nawet powiedziałbym, że on jest dla mnie istotniejszy niż dojrzewanie, bo dojrzewanie sam w sobie też zawiera pragnienie bliskości i pragnienie separacji jednocześnie od rodziców. Ale to, co jest też jakby, wydaje mi się, tematem, który po pierwsze dotyczy każdego z nas, a poza tym jest znakiem czasu, to ten strach przed odsłonięciem. Kiedy ja Tomaszowi zaproponowałem kiedyś tytuł tego filmu, który miał się nazywać, to był tytuł okropny, dlatego go powiem, bo jest okropny, Mięso uczuć. Oczywiście odrzucony, ale tu chodzi o to, że ten lęk zdarcia tego, co jest pod naskórkiem, okazania samego siebie, to jest fascynująca rzecz, która tu jest w ogóle w naszym człowieczeństwie i każdego dotyczy. Mhm.
Może rzeczywiście dobrze, że ten film nie nazywa się Mięso uczuć, aczkolwiek doskonale rozumiem, o co panu chodzi w kontekście właśnie tego odsłonięcia. Pani Anito, wydaje mi się, że taka jedna z najpiękniejszych i takich najbardziej czułych scen tego filmu to jest właśnie scena erotyczna, w której pani bierze udział, scena z pani bohaterką, ale też nie tylko sama już scena erotyczna, ale też to, co się dzieje wcześniej, gdzie właśnie jest takie bardzo, gdzie dochodzi do przełamania jakby pewnych barier. I chciałem panią zapytać o pracę właśnie nad tą sceną i o właśnie też ten temat, powiedzmy, tej dojrzałej seksualności, który tutaj się pojawia. Jak pani na to zareagowała i jakie pani miała podejście do tego? Znaczy ja zareagowałam też pozytywnie, bo też uważam, że ta scena była potrzebna i bardzo fajnie, że ona się zdarzyła. A jak praca? No praca w filmie nad scenami erotycznymi jest w zasadzie mocno techniczna. Bo po prostu się robi pewną choreografię. No tak, oczywiście. Tak. No i ja wiem, nie do końca wiem, o co panu chodzi, na czym polegała praca. No, wie pan, nie lubię tak mówić jakby o postaci, bo ja myślę, że w filmie to wszystko widać. Też mieliśmy jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, było bezpiecznie, była ekipa bardzo zżyta, bardzo zaprzyjaźniona. Tomek też zadbał o to, żeby była intymna sytuacja i jeżeli chodzi właśnie o taką technikę. Natomiast Tadeusz bardzo miłym człowiekiem jest też. No wie pan, po prostu to też należy do aktorstwa, prawda? I to było potrzebne dla rozwoju postaci i całej historii i do tego, co potem się z tą kobietą, czyli z moją bohaterką, czyli ze mną działo, więc po prostu to zrobiliśmy. O to właśnie mi chodziło, o pani doświadczenie. Tak, no oczywiście, no to jak robiliśmy, no to próbowaliśmy, czy to ma być ja coś proponowałam, Tomek coś proponował, jakiś konsensus z tego wyszedł. Na pewno chodziło mi o to, że dla niej to jest bardzo trudne. Że to jest bardzo trudna sytuacja i dla niej taka nieobyta, że ona być może to była, no dobrze, powiem, że była to dla niej w zasadzie może druga, trzecia taka sytuacja, wie pan, bliskości z mężczyzną. Więc to chyba widać, mam nadzieję, że to widać, że to jest bardzo trudne. I ta jej, moja, dobrze, ja będę mówiła jako o sobie, o mnie, o postaci. I tam ta moja odwaga to później jakby zaciążyła na tym, że już mi było łatwiej, prawda, i pogodniej. No bo właściwie ta sytuacja skończyła się katastrofą tak naprawdę, prawda? A jednak coś tej mojej bohaterce dała. Tak, to z pewnością. Rzeczywiście tak to w filmie wygląda. Sandra, trochę kontynuując ten temat, no bo oczywiście twoja bohaterka też tego rodzaju sceny w filmie ma i ja mam takie poczucie, że nie wiem, może inaczej o tym myślałaś, ale że akurat w przypadku twojej bohaterki to właśnie te sceny erotyczne, w których ona występuje, może poza jedną, one mogą właśnie nas naprowadzić na ten mylny, stereotypowy trop. I zastanawiam się, na ile właśnie twoja praca też przy tej postaci polegała na tym, żeby właśnie w tych scenach erotycznych pokazać oczywiście jakąś stronę tej bohaterki, ale żeby poza nimi właśnie dać im pewien taki kontekst emocjonalny i właśnie te niuanse, pewną wrażliwość tej postaci przekazać. Tak. No dla mojej bohaterki na pewno sam seks był po prostu jakimś odreagowaniem. Ona, jak już mówiłam, ona gdzieś ciągle szukała siebie, dlatego też jest mowa o tym, że ona się przemieszcza z miejsca na miejsce. I te akty seksualne dla niej były po prostu jakąś taką odreagowaniem, zabawą. No ale zdarzyło, jakby w jej życiu pojawił się ktoś i to był Mirek, który był od niej też
młodszy, z jakąś pewną wrażliwością, z dziadkiem, który gdzieś obudził w niej jakieś emocje, dlatego relacja z nim była zupełnie inna i ona też myślę, że ona też nie chciała go w żaden sposób wykorzystać ani skrzywdzić. Dlatego jak już dochodzi pomiędzy nimi do jakiejś do jakiegoś intymnego zbliżenia, to tam w tych scenach najważniejszy jest nie sam akt seksualny, tylko to, co się dzieje pomiędzy, te właśnie emocje, o których też mówimy, bo jeżeli jest tylko i wyłącznie sam akt seksualny i nie ma w tym emocji ani uczuć, no to jest po prostu jakiś pewien mechanizm. Oczywiście to na planie to jest choreografia, ale to jest mechaniczne i ta moja postać Agata wykonywała to jako mechaniczną czynność, tak jak byłby to dla niej pewnego rodzaju, tak jak mówiłam, sport, odreagowanie, a jednak kiedy pojawiały się w tym wszystkim uczucia i emocje, jakby ta seksualność stawała się dla niej czymś, ta intymność stawała się dla niej czymś dużo ważniejszym. I myślę, że ona też się tego bała, podobnie jak postać mamy Mirka, tak ona bała się tej seksualności, ale trochę w inny sposób, takiej prawdziwej intymności i bliskości z drugim człowiekiem. Mhm. Dużo mówimy tutaj o przełamywaniu barier, bo rzeczywiście te bariery, ten lęk przed bliskością i tak dalej są tematem tego filmu. I zastanawiam się też, Nikolas, czy zgodziłbyś się z tym, że właśnie, że twój bohater, Mirek, też pewne bariery takiej podróży tego twojego bohatera przez ten film myślałeś? No tak, jakby po kolei wszystko się jakby odbywało w mojej postaci, że generalnie tak zdradzę może taki mały sekrecik, że na początku ten film miał nazywać się Praktykant. Gdzieś tam jest właśnie rozmowa o tym, że o dojrzewaniu właśnie Mirka, że pierwsza praca, właśnie pierwsze jakieś tam uczucia między mną a dziewczyną. No i gdzieś tam wszystko jakoś tak po kolei odbywało. No i co? No i z jednego etapu do drugiego gdzieś tam pokazane są właśnie te etapy dojrzewania. No i myślę, że gdzieś tam to wyszło bardzo dobrze. I cieszę się też, że gdzieś tam ta scena Mirka, gdzie pierwszy raz się tak naprawdę całuje, bo wydaje mi się, że to właśnie chodziło w tej scenie, że to był jego właśnie pierwszy seks, pierwszy pocałunek i jakby pierwsze takie uczucia do drugiej dziewczyny, bo gdzieś tam wydaje się Mirek właśnie taki bardziej schowany i gdzieś tam skryty właśnie w takich emocjach do dziewczyny. I cieszę się właśnie z tego powodu, że to nie był jakby dla niego, że dużo pokazuje to, że to nie był, że tak jak jego kolega filmowy gdzieś tam zaliczył po prostu dziewczynę, okej, i poszło i tyle. Gdzieś tam pokazał tym, że uderzył właśnie swojego kolegę, dlatego że poczuł gdzieś tam jakieś uczucia do tej dziewczyny i nie było to dla niego właśnie takie, że przespał się z pierwszą, lepszą laską, a właśnie zrobił to właśnie z osobą, do której coś poczuł. Wiedział gdzieś tam z tyłu głowy, w momencie, gdy wychodziła od niego z pokoju, że no jednak jest starsza i no jakby to raczej nie ma przyszłości, ale gdzieś tam wiedział, że nie zrobił to z pierwszą lepszą osobą i to było dla niego ważne. Jakby kierował się też w swoim życiu jakby zasadami takimi. Mhm. Panie Macieju, jeszcze do pana chciałbym się zwrócić ze względu na to, że mam takie poczucie, że pana bohater, czy to nie jest poczucie, po prostu wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest i taki był pomysł na tego bohatera, że po prostu na jego życiu bardzo zaważyła pewna tragedia i zastanawiam się, na ile właśnie dla pana jako aktora to był taki fundament, na którym pan gdzieś tę postać oparł, że jest to po prostu dla aktora bardzo, nie chcę powiedzieć przydatne, no bo to jest takie funkcjonalne za bardzo w kontekście rzeczywiście tragedii, jaką ten bohater przeżył, ale że jest to bardzo, bardzo ważne, że ma pan po prostu coś takiego, na czym może się oprzeć, że to jest po prostu osoba dotknięta traumą.
Na pewno i to zresztą tak rozumiem, że ta trauma w jakiś sposób wiąże się z tym tematem, który jak tutaj został nazwany seksem. Seksem, czyli przeżywaniem fizycznym, przeżywaniem uczucia. Bo cały problem bardzo często tak jest chyba w roli Sandry, że przełożenie tego, co jest naszą jakby intymną, osobistą siłą miłości, przełożenie tego na fizyczność nie zawsze jest spójna w czasie z dojrzewaniem. Znaczy, czasem uważamy, że takie zachowanie jest niezbędne, bo jest pewną demonstracją już naszej dojrzałości. Boimy się więc pokazywać siebie, tylko przyjmujemy jakieś postaci, odgrywamy. Nie, w życiu odgrywamy, bo tak się zachowujemy. Mężczyzna młody jest najczęściej bardziej męski niż kiedykolwiek później. I w pewnym momencie w jego życiu stała się rzecz, kiedy mu się to wszystko poplątało. I to chyba był ten moment, kiedy zaczął odchodzić w jakiś świat swój własny. To na pewno jest ta baza, z której człowiek właściwie nawet jeżeli traci świadomość, ale w tej tkwi, tak jak pan to nazwał, traumie miłosnej, uczuciowej, fizycznej. To wszystko razem się kręci i miesza. Na sam koniec jeszcze Magda, ciebie dopytałbym o jedną rzecz, która padła w twojej rozmowie, w twojej wypowiedzi, a w której nie pociągnąłem wcześniej, bo wspomniałaś, że walczyłaś o postać Agaty. Na czym ta walka polegała? Ojej. Może pan Tomasz też się wypowie ze swojej perspektywy później, ale najpierw ciebie Wywalczyłam. zapytam. Ja oczywiście cały czas wspierałam i jakby finalnie, ale też tak jak powiedział Piotr Janusz, ten scenariusz nigdy nie jest, można cały czas go rozwijać, można cały czas kontynuować pracę nad nim. W którymś momencie musieliśmy się zatrzymać. Bardzo mi się podobało, co powiedział przed chwilą pan Maciej. Jakby myślę, że to jest też kwintesencją, tak jak ja odbieram ten film, kwintesencją tego, o czym jest ten film, i to znów przekłada się na każdego z bohaterów i również w pewnym sensie na Agatę, która tak mi się wydaje, była taką bohaterką trochę gotową, a nie gotową na to, co na miłość czy seksualność, czy trochę się to tam jeszcze mieszało i trochę może było niespójne w czasie i w końcu to spotkanie z młodym chłopakiem jakby dało jej okazję, żeby w tak bardziej empatyczny sposób też do tego podejść, jakby taki bardziej spójny też. Natomiast rzeczywiście trochę tak miałam podczas pracy nad tym scenariuszem, że ta Agata, tak jak ty to przez moment nazwałeś stereotypem, co się zastanawiałam, o jaki stereotyp ci chodzi, to właśnie trochę tak, że taka trochę latawica, trochę taka że ten wzorzec wydawał mi się wtedy tak dosyć negatywny, a tak wyobrażałam sobie w takim swoim wyidealizowanym świecie osoby, która patrzy na ten tekst z zewnątrz, że fajnie było może pokazać dziewczynę, która cieszy się swoją młodością i swoją cielesnością i w taki już całkowicie pozytywny sposób, który też tak pozytywnie nam się kojarzy i że właśnie nagle nie ma interpretacji, że wpadamy w jakiś stereotyp, tylko że towarzyszymy jej w jej dojrzewaniu i w tym, że ona po prostu eksperymentuje albo się dobrze bawi i dajemy jej do tego prawo i jakoś tak. Także trochę chciałam jakby tą Agatę tak zamienić w taką może dziewczynę, która poszukuje, która jest wolna od jakichś złych doświadczeń i która też coś tam z siebie daje cały czas. Ale ona taka jest, no. Także taka, myślę, że tak naprawdę jest
przechodzi taką swoją drogę no, w tym filmie i jakby nawet przeanalizować jej kolejne relacje z tymi chłopakami, no to ta finalna scena naprawdę jest poruszająca i pełna uczucia, no. Ale ja bym tak nie chciała się wypowiadać na ten temat, bo to... Ale już się wypowiedziałaś, słuchaj, już to się... Uwielbiam Agatę, ja uwielbiam wszystkie postacie, uwielbiam Macieja i właśnie dziadka, który też, kurczę, no właśnie odrywa się, a potem wraca i przeżywa drugą młodość, albo trzecią, albo czwartą, no nie wiem. Także... Na pewno jest tak, na pewno nie jest tak, że Agata grzęzie w tym stereotypie, tak jak już wcześniej powiedziałem, to w ogóle tak nie jest w tym filmie i myślę, że jej jak najbardziej udało się to wszystko ponad ten stereotyp wynieść. Musimy powoli kończyć, chyba że na przykład jeszcze pan Tomasz chciałby coś dorzucić do tego, do tej wypowiedzi Magdy. Jeśli chodzi o tą Agatę, no to nie wiem, ja bardziej pamiętam taką naszą wspólną pracę nad scenami niż nad Agatą, bo generalnie no to uważam, że film jest pracą zbiorową i w sumie o sile filmu świadczy to, jakich się ma współpracowników, jakich się ma współwykonawców, że tak powiem. No i tutaj jakby na etapie tego scenariusza pracowaliśmy z Piotrem, ale też było mało czasu, więc czasem się zdarzały oczywiście jakieś stereotypy, czy może jakieś tam sceny, które nie do końca były dopracowane, no i Magda je tam sprytnie wyłapywała. Natomiast jakby to się tyczy jakby całej naszej ekipy, że też miałem takie poczucie, o czym mówił Maciej, że byliśmy bardzo zgrani, bardzo gdzieś otwarci, wspierający się, no i to było w sumie na każdym etapie pracy tego filmu, począwszy od złożenia go do Instytutu Filmowego, a później przez właśnie ten etap rozwoju, etap planu, potem postprodukcji jeszcze. Także no ja bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj tutaj są na tej rozmowie i jeszcze w ogóle całej też ekipie, która też mnóstwo wniosła do tego filmu. No i także dziękuję, bardzo, bardzo miło Was widzieć teraz no i mam nadzieję, że się też na żywo zobaczymy w przyszłym roku. I ja również Państwu dziękuję. To było spotkanie z twórcami filmu Każdy ma swoje lato. Byli z nami Magdalena Sztorc, Tomasz Jurkiewicz, Piotr Janusz, Nikolas Przygoda, Sandra Drzymalska, Anita Poddębniak i Maciej Grzybowski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. 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 Wszystkim. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne filmy, kolejne spotkania na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online. Zapraszam Państwa, ja osobiście w swoim imieniu, na jutro jeszcze odbędzie się spotkanie z twórcami filmu Ostatni Komers, oczywiście w konkursie filmów mikrobudżetowych. Do zobaczenia.